A dzisiaj arcyciekawy odcinek XPDeus 2. Dwa ciekawe programy w zasadzie. Jesteśmy tutaj grupą na naszym starym przechodzonym polu. Najtrudniejsze możliwe warunki, największa ilość żelaza i dwa programy, Beardog i Tekna. Pierwszy program zrobiony przez Dave'a z USA, inżyniera Lockheeda, który odpowiadał za samoloty, fanatyka, którego możecie znaleźć na YouTubie, który robi bardzo ciekawe rzeczy w postaci właśnie testów na pudełkach styropianowych, z których wiele się osób śmieje. A drugi gość to jest Gary z XP. To jest szkoła skills, umiejętności z wykrywaczy XP, bezpośrednio z Deusa 1 i 2. Bardzo ciekawy materiał. I to jest jego drugi program. Czym różnią się te dwa programy? Przede wszystkim pierwszy program, czyli Beardog, używa dyskryminacji zerowej i używa dyskryminacji w postaci notch, czyli w torze audio. To jest bardzo ciekawe. Natomiast drugi program, Tekna, ma dyskryminację na samej górze, czyli 42 ustawioną. Ja ustawienia pokażę w trakcie filmu. Jak będziecie subskrybować, lajkować i oglądać ten film, to te ustawienia sobie spokojnie z tego filmu skopiujecie. Teraz tak, ważna rzecz. Czym się różnią te dwa programy? Pewną ideą. Beardog jest programem, który nie korzysta z dyskryminacji. Dyskryminacja jest na zero i urządzenie strasznie szybko chodzi. Natomiast niektórzy mówią, że może być to ciężkie w takich trudnych warunkach, jak mamy tutaj, jeśli chodzi o żelazo, i będziemy kopać dużo żelaza. Natomiast Tekna jest programem, w którym mamy przesunięty zakres dźwięku żelaza, zbliżone do siebie niskie przewodniki, żelazo i niskie przewodniki, i jesteśmy w stanie wyłuskiwać po prostu za pomocą tej wysokiej dyskryminacji. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o śledzeniu bloga na omnitron.pl i do usłyszenia. No i zaczynamy od naszego Beardoga. Jeszcze przelecimy po ustawieniach. Dyskryminacja 0, full tony, offset 5, kapsle 0, notch od 2 do 0,7, wyciszacz na 2. OK. Lecimy tutaj jeszcze po wszystkich innych. Czułość 95, 40, głośność żelaza, reaktywność 3. Ktoś mówił z chłopaków, że bardzo dużo się kopie żelaza. Zobaczcie, nie ma tragedii w odpowiedzi w tym programie. Nie ma problemu. No dobra, to jest miejsce bardzo przechodzone, ale spróbuję coś znaleźć. Patrzcie, przebija na kolor 84, ale po obróceniu dalej bije na kolor, to prawdopodobnie będzie gwóźdź. Albo coś jest maskowane. Trzeba pamiętać, że program Beardog powinien właśnie w takich bardzo trudnych sygnałach maskowanych pomóc. Wykopmy i sprawdźmy. No i tak jak zostało powiedziane, jest gwóźdź. Ale trzeba jeszcze sprawdzić dokładnie dołek, czy w tym dołku nie znajduje się rzeczywiście coś, co ewidentnie gwóźdź. Czy jeszcze nie ma jakiegoś sygnału tutaj, który byłby maskowany. Zobaczmy, wezmę wykrywacz i sprawdzę. No i cisza, ewidentnie gwóźdź to był. Proszę bardzo. Beardog. Patrzcie jak bije, 79, 87, obracam się. I już zaczyna przełamywać na żelazo, ale ja bym to wykopał. Zobaczymy, co to jest dla samej ciekawości. Kolejny gwóźdź. Ok, to ewidentnie było na gwoździa. Ja teraz jeszcze raz sprawdzę ten dołek i zobaczymy, czy tam rzeczywiście coś jeszcze nie zostało. Patrzcie, dalej bije na kolor, ale i znika. Moim zdaniem głębokie żelazo. No cóż, kopię dalej, zobaczymy, co wykopię. No i kolega miał rację. Przy takich niepewnych sygnałach to jednak zawsze jest żelazo. Jedziemy dalej jeszcze z tym programem i przełączymy się na Teknę. Zobaczymy, czy na Teknie coś znajdziemy. Ale Tekna już próbowałem poza kadrem i jest znacznie głośniejsza. Tutaj w tym Beardogu, to co pokazywał Dave, ma być taka przewaga, że urządzenie prawie działa jak analogowe, w cudzysłowie. Oczywiście to nie jest dokładnie tak, ale znacznie lepiej
pokazuje obiekty bardzo blisko żelaza, takich, których nie pokazuje. Mimo że Deus jest bardzo dobrym urządzeniem w tym temacie, to tutaj w tym programie jest to plus. No zobaczmy, bardziej pewnych sygnałów muszę szukać. 42, 44. Bardzo skacze. Bardzo skacze. No ciekawy sygnał, znowu wykopię, zobaczę co tym razem. Pierwszy sukces w cudzysłowie, dlatego że wpadła mi taka kolorowa blaszka, taka drobinka i ona mocno była zamaskowana żelazem. Jeszcze sprawdzę ten dołek, ale myślę, że to już jest to, co po prostu było oczekiwane, czyli mały, drobny kolor da się wyłuskać i jest znacznie lepiej niż na programach fabrycznych. Ten program jest naprawdę w miarę cichy, ale rzeczywiście, jak jeden z chłopaków tutaj pisał, nie jest to łatwy program w żelazie. Trzeba się obracać nad celem o 90 stopni i dokładnie analizować każdy przedmiot, który jest w ziemi, żeby mieć pewność. Schodzić z tego sygnału, zobaczyć jak skacze to jedyna na wyświetlaczu, zobaczyć jaka jest głębokość podnosząc sondę. Trzeba mocno się nad każdym sygnałem zastanawiać. Zobaczymy jak będzie tekna działała, ale to jeszcze chwilę sobie daje. A tu patrzcie, mamy żelazo. Po obróceniu się bije na kolor, ale jak się obracamy, patrzcie na wskaźnik F, ferrous, non-ferrous, wraca na żelazo. Fałszywy sygnał, lecimy dalej. No i tu ciekawy sygnał. Ale po obróceniu też przekłamuje, ale moim zdaniem to będzie żelazo. Zobaczmy. Po odkopaniu nieco się poprawił, ale dalej to jest głęboko i to jest żelazo prawdopodobnie. No nie ma opcji innej. Tak mi się wydaje, że trzeba... O, coś zaczyna się... Proszę, tu jest. W tej ściance jest coś, ale sporo głębiej. Więc trzeba zobaczyć. O, to będzie żelazo. Jakieś takie z boku. To jest efekt halo i to wyszło. Oczywiście. Patrzcie, duży gwóźdź i zagięty. To nie był pewny sygnał. Trzeba bardziej pewne sygnały kopać. I jeszcze chwilę sobie daję z tym birdogiem. Całkiem dobrze się na nim pracuje, natomiast no niestety tutaj warunki są naprawdę ekstremalne. Teraz sobie zrobimy krosowanie sygnału. To pokazuje 87, pokazuje birdog. Tu to już idzie na 0, a na tekna no już ewidentnie na żelazo. 84 kolor, obracamy się. Cały czas na kolor trzyma, nawet po obróceniu. No to jest ciekawy sygnał, to trzeba wykopać. No i jest kolor ewidentnie. No i jest okrągłość. No boratynka, ale zaraz wyczyszczę, zobaczę. Tak, ewidentnie. Boraks. Była moneta, tekna i zobaczymy jak się w teknie chodzi. Bardzo głośno jest podbite żelazo, może to wielu osobom przeszkadzać. Bardziej jest hałaśliwy. Tu silencer jest na 0 i boję się, że on może bardziej... To ciekawy sygnał.
Ewidentnie żelazo niestety zniknął po obróceniu. Pierwszy wysoki ton. No ewidentnie coś jest, trzeba kopnąć. Coś drobnego. Coś drobnego i to bardzo drobnego. Widzicie? Jest elegancko. I to jest jakaś piękna moneta. To jest naprawdę super moneta. No dobra, program na razie się sprawdza, ale jeszcze trochę czasu trzeba poświęcić. Emocje są jak w szachach. Tyle razy tutaj żeśmy przechodzili. No następny sygnał, no niemożliwe to jest. No piękne 80, no niemożliwe. Niemożliwe to. Krety robią robotę, przesuwają towar, tak jak mówi Andrzej, to jest prawda. Jak to zwykle, radość kończy się smutkiem. Element jakiejś większej całości. Patrzymy co dalej, sprawdzamy czy czegoś nie ma w dołku, ale nie ma. Jeszcze machnę wykrywaczem, schowam łopatkę, zawsze wkładam łopatkę. Jak już szukam, wiem, że są jakieś delikatne sreberka, żeby nie uszkodzić, naokoło kopuję łopatką, nie łopatą, bo łopatą nieraz sobie takie srebra po prostu zniszczyłem. Nie ma. Ale na dobrych 15 cm ten był odłamek. I jednak tutaj, przy tej ilości żelaza, kluczową rzeczą jest dobrze separujące urządzenie. Mała sonda, nie za duża czułość. To jest też częstym błędem. Za duża czułość powoduje, że niestety nic nie znajdujemy ciekawego, bo jest przewalony po prostu sygnał i bardziej gleba odpowiada, bardziej mineralizacja i gwoździe. Na razie jest remis. 1:1 w monetach. No, nie każdemu przypadnie do gustu to głośno ustawione żelazo. Patrzcie, jak się kolor wyłania. Obracam się, jak nie zniknie. Wykopię, to będzie żelazo oczywiście, ale wykopię dla samej zabawy. No już ewidentnie nie ma złudzeń. 76. Nie ma złudzeń, tu nic nie ma, jest czysto. A tu zostało żelazo albo jakiś koks, ewidentnie. A, proszę. Winowajca, duża główka, jaki piękny, ale piękny. Ale cudowny gwóźdź. Ła! Niesamowity. No, ciekawostka, obrót. I patrzcie, po obrocie dalej utrzymuje na kolor. I to jest powód, żeby to wykopać. To oczywiście będzie gwóźdź z dużą główką, w dużą ma szansę, żeby być takim gwoździem, ale jeśli po obrocie ten sygnał nie znika, to jest bardzo duża szansa, że coś jest. Patrzcie, jaki piękny sygnał się zrobił teraz. Ale teraz się psuje, ale trzyma cały czas kolor. No ciekawostka, to jest ciekawostka. Ewidentnie tu. I to jest okucie. Jakieś okucie od czegoś. I to jest ewidentnie kolor, kolorowa blaszka. Wyjąłem tą blaszkę i teraz zobaczmy, jak była maskowana, czyli zobaczmy, jaki sygnał będzie. Schowam pinpointer.
Jaki sygnał będzie teraz nad dołkiem? Patrzcie, jakie żelazo maskowało. Zobaczcie, jak wyszło teraz. 0,3. Tu jeszcze jest jakiś kolor, ale to wygląda na koks czy coś takiego. No pytanie, czy to jest na wierzchu? Patrzcie, jak pięknie to działa. Drugi kawałek blaszki. Ok. Mam nadzieję, że już koloru pozbyłem z tej dziurki. Cieniusieńka blaszka przy dużym żelazie. Niskie 0,3. Czyli jest to duże żelazo. Patrzcie. Tu dalej coś przekłamuje na kolor. Ale to już lata po całej skali, więc to będzie albo koks. Strasznie rozjechany sygnał. Oczywiście ja to wykopię dla samej nauki, ale tak, tu już niestety tak to jest. Jakieś kawałki koksu. Ok, patrzymy, czy tutaj coś nie zostało jeszcze. Jeszcze coś jest z dołku. Dobra, ja to wykopię, poczekajcie. No i zajęło mi to chwilę. Zobaczcie, jaką drobinkę. To jest kolor oczywiście, wyciągnąłem. Jakaś kawałek blaszki, ale proszę bardzo. Bardzo dobrze się ten program sprawuje. Jestem zaskoczony, bo tutaj byłem z różnymi urządzeniami w tym miejscu. Daje radę, mimo że nie każdemu będzie pasowało, dlatego że dźwięk żelaza jest bardzo głośny. No, jest to ustawione na 4:7. Tu jest na 10 i to żelazo cały czas gra, ale to jest celowo zrobione, bo jak się odzywa kolor, to wtedy jesteśmy w łatwy sposób, lepiej niż w Bird Dogu, sprawdzić, czy to jest po prostu wartościowy, wyższy przewodnik, a nie żelazo. Lecimy dalej. Andrzej mówi, że znalazł coś fajnego, daję mu szczotkę i patrzymy, co to jest. Jakaś aplikacja lub odznaczenie, brąz. Puśćmy światło. Dobra. I wiking. Jakaś nabija mocno. Oj, ładne. To jest ładne. Tak. Maskowane przez malutkiego gwoździka, wiesz? Piękne. To piękne. To trzeba wyczyścić. Chyba Vista X z małą sondą. Analogowy wykrywacz. Sygnalizacja, a teraz Deus wykręcony na maksa. Jakbyście mieli jeszcze wątpliwości, czy urządzenia Deeptecha są kiepskie, bo paru cwaniaków zrobiło testy i pokazało, że one nie działają. Ja zmienię program oczywiście jeszcze. Przelecę przez wszystkie. Ledwo słychać. Ale jest to Simplex. Simplex ma problem z tym, tak. Nie ma. Dobra. Wykopujemy. I tu ciekawostka. 77-80 ewidentnie na kolor. 80. Albo będzie sreberko małe, albo będzie blaszka. Kominek nieodcięty, czyli kula muszkietowa, tak twierdzi Andrzej. Zobaczcie, nie było jakoś to bardzo głęboko. Myślę, że to jest 15 cm maksymalnie. No natomiast sygnał był słabiuśki. Co tutaj Andrzej znalazł? O, mocny sygnał jest. Ten gwóźdź będzie pewnie jakiś. Ale jaki? Nie byle jaki gwóźdź. No i taki przedmiot z główką niestety oszukuje każdy wykrywacz. W analogu to bardziej słychać. No ale jakbyś podniósł dyskryminację, to nie, bo zagięty jest i główka. Tak, to będzie przełamanie, ale słychać niski ton na przełamanie, nie? No i teraz dostanie się ustawienia Bird Doga i Tecny. W tej chwili, za chwilę Wam je pokażę, ale zanim pokażę Wam ustawienia, pamiętajcie o subskrypcji, o naciśnięciu kanału, pamiętajcie o komentowaniu pod tym filmem. Krótkie podsumowanie. Bird Dog, tutaj kolega jeden z wpisów miał rację,
który komentował pod filmem, kopiemy więcej żelaza. Ten program jest mniej stanowczy, ale moim zdaniem może lepiej mieć lepsze właściwości, które powodują, że moneta leżąca przy gwoździu będzie lepiej słyszalna. Natomiast Tekna dzięki dyskryminacji jednak działa bardziej pewnie. Te sygnały są powtarzalne. Może nie pasować głośność żelaza, że słyszymy cały czas głośno żelazo, ale dzięki temu, że to żelazo jest tak głośno ustawione, wiemy, że coś się dzieje pod sondą i jesteśmy w stanie później ten sygnał sprawdzać, czy on się przełamuje, czy nie. To jest bardziej sugestywne. Mniejszy dźwięk żelaza powoduje, że niestety nie wiem, jak zidentyfikować ten przedmiot. W tej sytuacji jest to jak najbardziej do zrobienia. No dobra, jak jest ustawiony Bird Dog? U mnie to jest Omnitron Fulltony. Korzystacie z programu Fulltony, czyli czuły FT. Co ustawiacie na początek? Dyskryminację ustawiacie na 0. Wybieracie fulltony z dźwięku. Offset jest na 5, kapsle są na 0, wyciszacz będzie za chwilę. Notch ustawiacie od 0,2 do 0,7, to jest ważne. Wyciszacz ustawiacie na 2. Jakie są inne ustawienia? Czułość 90, częstotliwość 40, bo mówię, to są programy do pracy w żelazie. Głośność żelaza, reaktywność 3, sygnał akustyczny 4, dyskryminacja 0. Tak naprawdę mamy wszystko tutaj. Co jeszcze możemy ustawić? Przede wszystkim wybieramy sobie opcję audio. Przeleciałem, ok. I w opcji audio filter ustawiam na 1, żeby w żelazie trochę wyrównywał dźwięk. I tak naprawdę używamy high square i używamy tych dużych liczb, czyli w ustawieniach graficznych, żeby się pojawiały duże cyfry. Dobra, jak wygląda program Tekna teraz? Program Tekna wygląda w ten sposób. Dyskryminacja 42 i tu jest niezła jazda, bo to jest kosmos. Teoretycznie duża dyskryminacja, nie powinno być separacji w żelazie kompletnie, czyli kompletnie odwrotny sposób do tamtego urządzenia. Czułość 95, częstotliwość 40, głośność żelaza 10, reaktywność 3, sygnał akustyczny. Dobra, teraz wchodzimy w dyskryminację. Fulltony wybieramy tak samo, też wyszliśmy z programu czuły fulltony. Offset z 5 na 10, uwaga, kapsle 0, notch 0 tak samo i wyciszacz na 0. To są różnice. Czyli w opcjach oczywiście w audio w wyborze bierzecie high square i bierzecie duże cyfry. To wszystko jeśli chodzi o te programy. W opisie pod filmem znajdziecie resztę.